Dzień dobry. Jako że wkrótce w kinach zagości filmowa wersja Króla Lwa, postanowiłem odświeżyć sobie pierwowzór, czyli słynną animację Disneya z 1994 roku. Muszę Wam powiedzieć, że byłem na tym filmie w kinie ze szkolną grupą klasową. No i podczas oglądania sceny śmierci Mufasy musiałem hamować łzy. No ponieważ przed kolegami nie można było okazywać emocji. To, co jest wyjątkowe w tym filmie i zarówno stanowi o jego sile przyciągania zarówno dzieci, jak i starszą widownię, jest pięknie wyeksponowany kontrast. Kontrast pomiędzy życiem a śmiercią. Zobaczcie, jak twórcy operowali obrazem i montażem, aby te dwa czynniki zaistniały razem w jednym filmie. Kino kocha kontrast. Dzięki niemu widz nie znudzi się opowiadaną historią, nie oceni akcji jako nudnej i jednostajnej. Kontrast w filmie można uzyskać na wiele sposobów. W jednym z moich odcinków mówiłem o nim przy okazji filmu 1000 lat po ziemi. W Królu Lwie autorzy skupili się na kontraście bardzo mocno. Już na samym początku przeplatają się obrazy, które przedstawiają odmienne treści. Dzień przechodzi w noc, błękitne niebo w deszczową pogodę. Ta sekwencja obrazów ma za zadanie pokazać, jakie zmiany zachodzą na Ziemi. Te obrazy mają za zadanie zbliżyć młodego odbiorcę do życia w całym jego znaczeniu, do zmian zachodzących w przyrodzie i społeczeństwie, które jest z nią związane. Ale dlaczego? Bo to film o kręgu życia, który obracając się dokonuje zmian, ale i powraca do punktu wyjścia. O tym jest Król Lew. Zobaczcie bardzo ważną scenę, w której Mufasa przemawia do młodego Simby. To nauka ojca przekazywana synowi. Mufasa mówi o harmonii, która występuje, jeżeli krąg życia się obraca. I mówi o najważniejszym. Wszyscy są w tym kręgu. Wszyscy jesteśmy złączeni w wielkim kręgu życia. W tym filmie podkreśla się szacunek do życia, którym objęte są wszystkie stworzenia, jak mówi Mufasa, od mrówki do antylopy. Wspomina się także o śmierci, która jest przecież częścią życia i ona, wbrew pozorom, nie przerywa omawianego kręgu egzystencji. Poza piękną przyrodą, obrazami o ciepłych barwach, pokazano także przeciwstawne, pełne mroku, chłodnych kolorów, obrazy cmentarzyska. Z tych pierwszych kadrów dało się odczuć życie, radość, spokój, pewną równowagę. Śmierć, marność, niepokój, chaos to określenia, jakie przychodzą na myśl podczas percepcji tych drugich obrazów. Zobaczcie moment, kiedy te ponure klimatem ujęcia zostały zestawione z tymi żywymi. Podczas niepozornej zabawy Simby i Nali nastąpiło przejście z jednej przestrzeni w drugą i tym samym pokazane zostały dwa kontrastujące ze sobą wizualne stanowiska. Leżysz? Wstaj! Znowu leżysz. Twórcy podkreślają, że obok życia na świecie występuje śmierć. Pomimo, że to dwie skrajności, na Ziemi funkcjonują one razem. Bardzo ważne jest dla twórców, aby młody widz, do którego skierowany jest ten film, był przygotowany na późniejszą, bardzo mocną scenę śmierci Mufasy. Zobaczcie, że kolor odgrywa istotną rolę w przedstawianiu kontrastu. Dla percepcji młodego widza kolor, poza kształtem i rozmiarem, jest najbardziej dostrzegalny. Życie reprezentowane jest przez jasne i żywe kolory, śmierć przez ciemne i chłodne barwy. Scena, w której Mufasa umiera ratując syna, przeszła do historii kina. Nawet w niej kolor odgrywa dużą rolę. Zauważcie, że na początku sceny, kiedy Simba jest bezpieczny, przeważają barwy pomarańczowe i żółte. To samo miejsce chwilę później ma inne kolory. Żółty zamienił się w brąz i beż, jest także trochę sporo szarego. Oto śmierć nadciąga i zaraz wypełni to miejsce. Na koniec spójrzcie, jak odważnie twórcy przyciemniają obraz w momencie, gdy Mufasa jest tuż przed upadkiem. Światło odchodzi na rzecz cienia. On też odgrywa tutaj swoją rolę. Do kontrastów dołożyłbym fakt, że tuż przed tą tragiczną sceną pokazano scenę, w której Simba i Mufasa są bardzo blisko siebie. Rozmawiają o rzeczach ważnych. Jest to rodzinna rozmowa, która umacnia więź między ojcem i synem. Scena przywodzi dużo pozytywnych emocji. Jeżeli chodzi o montaż filmu, to nie bez powodu ta scena została umieszczona tuż przed sceną śmierci Mufasy.
Dzięki temu pozytywny stan ducha widza w kolejnej scenie został zamieniony na smutek i żal. To także silny kontrast. Przypatrzmy się kompozycji jednego z kadrów końcówki sceny śmierci Mufasy. Oto śmierć i życie koegzystują obok siebie. Ojciec leży martwy i pod jego łapą kładzie się syn. Martwa łapa Mufasy okrywa żyjącego, młodego Simbę. Tutaj także spójrzcie na barwy. Mufasa jest w innej tonacji niż Simba. Życie i śmierć twórcy przedstawili obok siebie w jednym filmie, a nawet w jednej scenie. Kontrast między tymi odrębnymi zjawiskami został podkreślony. Dużą siłą w oddziaływaniu filmu na widza jest właśnie istnienie jednego i drugiego obok siebie. Młody widz czuje niesprawiedliwość wobec tego, że na świecie, poza życiem, istnieje także śmierć. Zdecydowanie ujęć, które reprezentują istnienie, jest o wiele więcej niż ujęć reprezentujących przemijanie. Dzięki takiemu wyważeniu film nie staje się ciężkim do przełknięcia dramatem, co jest ważne, bo skierowany jest do młodych widzów. Takie zestawienie pozwala również podnieść dramaturgię w scenie śmierci Mufasy, bo widz podświadomie czuje, że życie w tym filmie przeważa, więc gdy nadchodzi śmierć, staje się ona bardziej niespodziewana i bardziej dotkliwa. Przyjrzyjmy się scenie, w której Simba jest już dojrzałym lwem i rozmawia ze wspomnieniem ojca, który ukazuje mu się w postaci zjawy na niebie. Ten przemawia do swojego syna. Jest to symbol tego, że Simba otrzymał za życia Mufasy naukę i teraz się chłopakowi ona przypomina. Wartości rodzinne przekazywane są z pokolenia na pokolenie w tym filmie i to także podkreśla zataczający się krąg życia. Życie zatacza koło jak przyroda, w której po zimie następuje wiosna, lato, jesień i znowu zima. Po dniu noc i znowu dzień. Zresztą sami dobrze o tym wiecie. Spójrzcie na egzystencję jak na krąg pewnych sytuacji, które nie są stałe. Takie myślenie pozwala przełknąć tragiczne chwile, jak śmierć Mufasy. Według zasad przyrody, po niej musi nadejść oczyszczenie i radość. O tym, że życie zatacza krąg, bardzo dobitnie mówią nam powtórzenia pod koniec filmu. Jednym z nich jest moment, w którym Skaza chwyta swoimi pazurami łapy Simby, tak samo jak wcześniej chwycił Mufasę w scenie jego śmierci. Powtórzony obraz daje znać widzom, że krąg życia porusza się i właśnie dochodzi do początku. Podobnie jest ze sceną narodzin Simby. Malec zostaje pokazany zwierzętom. Ceremonia odbywa się na skale. Niemal identyczna scena pojawia się na końcu filmu, tyle, że zwierzętom pokazany zostaje syn Simby. Na końcu ogień wypala wszystkie błędy, deszcz obmywa otoczenie ze wszystkich smutków, by mógł nastać nowy czas radości. I spójrzcie jeszcze na przenikanie się dwóch przeciwstawnych ujęć reprezentujących dwa zjawiska. Jest to kulminacja zataczania się kręgu życia. Oto nastał znowu taki czas, jak na początku filmu. Czas życia. Król Lew to piękna historia o życiu i śmierci wszystkiego, co jest na ziemi. Jako że jest skierowana do dzieci, nie mogła być pesymistyczna. Twórcy musieli odpowiednio wyważyć sceny ukazujące zarówno jedno, jak i drugie. Musieli pokazać odpowiednio radość i smutek. Niezwykle ważne było operowanie kontrastem oraz organizacja scen. Ich ilość, kolejność, a także długość. Dlatego ten film ma taką siłę i do dziś jest przekazywany dzieciom przez ich rodziców. Z pokolenia na pokolenie. Jak w kręgu życia, można powiedzieć. I dlatego do dziś on robi na mnie olbrzymie wrażenie, wywołując we mnie odpowiednie emocje. Piękne emocje. Jeżeli wzruszyliście się na filmie Król Lew, to zostawcie w komentarzu serduszko. Będzie to taki nasz znak, że naprawdę ten film jest piękny i możemy się naprawdę na nim pięknie wzruszyć. Ale tak, żeby też, wiecie, nie wszyscy widzieli.